Dziękujemy wszystkim patronom, którzy wspierają nasz kanał. Wycieczkę zaczynam o 4:30 w Kuźnicach, które dawniej nazywane Chomrami były dużym ośrodkiem hutniczym. Na miejscu obecnej stacji kolejki linowej znajdował się wielki piec, 4 kuźnie, odlewnie, walcownie oraz inne urządzenia, które sięgały aż po Wielką Polanę Kuźnicką. Szlak z Kuźnic na halę gąsienicową przez Boczań jest bardzo popularny i ciekawy widokowo. Pierwotnie służył jako droga, którą zwożono do Kuźnic rudę żelaza. Szlak ten jest łatwy do przejścia, na początku podejście jest dość strome, ale szybko nabieramy wysokości, dochodząc do wzniesienia Boczań. Można stąd dostrzec Giewont i Kalatówki. Po chwili kończy się las i przechodzi w Skupniów upłaz. Jest to trawiasty, dość stromy i długi grzbiet, ciągnący się aż do siodełka Diabełek u stóp Wielkiej Królowej Kopy. Nazwa jego pochodzi od góralskiego nazwiska Skupień. Upłaz był mocno eksploatowany w celach górniczych i hutniczych i został niemal całkowicie ogołocony z drzew, a kosówka została wypalona pod halę. Dzisiaj, dzięki działaniom ochronnym, roślinność powoli regeneruje się w tym obszarze. Dochodzę do przełęczy między kopami, zwanej Garczmiskiem. Nazwa zapewne pochodzi od stojącego tu niegdyś baraku górniczego. Z przełęczy ruszam ku hali gąsienicowej. Szlak wiedzie przez Królową Rówień, z której roztacza się jedna z piękniejszych panoram w Tatrach. Omijam schronisko i ruszam od razu czarnym szlakiem przez dolinę na Świnicką Przełęcz. Dolina Gąsienicowa, nazywana czasem Doliną Stawów Gąsienicowych, leży kilka kilometrów na południowy wschód od Zakopanego. Dzieli się ona na dwie części o mniej więcej podobnej powierzchni. Południowo-zachodnią, zwaną Doliną Zieloną Gąsienicową i południowo-wschodnią, zwaną Doliną Czarną Gąsienicową, zamkniętą ścianami Koziego Wierchu, Kozich Czub, zamarłej turni i granatów. Na dnie tej doliny leży Czarny Staw Gąsienicowy, 6. pod względem powierzchni zbiornik wodny w Tatrach, 4. w ich polskiej części. Obie gałęzie rozdziela grań Kościelców. Nazwa Doliny Gąsienicowej pochodzi od nazwiska rodu Gąsieniców. Miejsce, w którym łączą się obie części doliny, nazywane jest halą gąsienicową. Mijam rozgałęzienie szlaku na Karp i po krótkim odpoczynku zaczynam strome podejście na przełęcz. Szlak ten nie jest początkowo trudny. Wiedzie ścieżką po ułożonych kamieniach, następnie serpentyną prowadzi nas przez skalne rumowisko. Następnie ścieżka robi się węższa, po lewej stronie mijamy Świnicką Kotlinkę. Miejscami szlak wiedzie nad przepaścią, czasami trzeba się podeprzeć rękami, żeby zrobić większy krok.
Po dojściu na przełęcz kieruje się w lewo na Świnicę. Potężny granitowy masyw posiadający 2 wierzchołki. Wyższy, na który prowadzi szlak, i niższy, niedostępny turystycznie, zwany Taternickim. Świnica była szczytem zawsze chętnie odwiedzanym przez turystów. Po wybudowaniu kolejki na Kasprowy Wierch jej popularność jeszcze wzrosła. Ludowa przypowieść mówi, że nazwa Świnicy pochodzi od podobieństwa jej masywu widzianego z Gubałówki do Świńskiego Łuba. Bardziej prawdopodobne jest jednak to, że górę nazwano tak z powodu jej niedostępności. Dość długo odpierała ataki turystów i przewodników, zachowywała się wobec nich po prostu po świńsku. Wobec mnie również. Lipcowe wejście zakończyło się niepowodzeniem, dlatego aby nagrać ten film udałem się tutaj jeszcze raz we wrześniu, stąd trochę inne kolory otoczenia. Szlak z początku dość prosty, wiedzie po ogromnych piargach, dość stromo w górę. Po przejściu pierwszych łańcuchów, szlak wiedzie niemal po płaskim, trawersując niższy wierzchołek Świnicy. Po chwili dochodzę do żlebu Blatona. Miejsce, które jest proste do przejścia po suchej skale, zmienia się w śmiertelnie niebezpieczny odcinek podczas oblodzenia. Zginęło tu wiele osób, najsłynniejszą z nich był profesor Jan Blaton, który zginął tu w czerwcu 1948 roku. Znajduje się tutaj kilkumetrowy odcinek bez łańcucha, którego nie odważyłem się przejść w lipcu. 2 dni wcześniej w Tatrach spadł śnieg. Powyżej był duży płat śniegu, który się topił, a spływająca z niego woda zamarzła na skalnej płycie, opadającej wprost do żlebu. W przypadku poślizgnięcia nie ma możliwości przytrzymania się czegokolwiek, więc nie chcąc ryzykować zawróciłem, jak i parę osób, które później spotkałem. Po przejściu przez płytę szlak delikatnie się obniża, aby na końcu skręcić w lewo, wprost na skalne wcięcie zwane wrótkami. Zaraz za wcięciem szlak zaczyna się znowu powoli piąć. Po chwili odbija w lewo, stromo w górę. Pojawiają się kolejne łańcuchy, a wraz z nimi w zasadzie najtrudniejszy odcinek, który doprowadzi nas już na szczyt Świnicy. Po drodze mijam nieczynne odejście szlaku na zawrat. Szlak zamknięto w 2018 roku po obrywie skalnym na Niebieskiej Turni. Jest on całkowicie zniszczony. Remont będzie przeprowadzony prawdopodobnie w przyszłym roku. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, brany jest pod uwagę inny przebieg szlaku.
Dochodzę na szczyt. Świnica leży na styku 3 dolin, przez co w pogodny dzień rozpościera się stąd niesamowita panorama. Wracam do Przełęczy tym samym szlakiem. Zaraz za Przełęczą zaczyna się trawers pośredniej turni. Ścieżka wiedzie po dużych kamieniach. Szlak na Kasprowy Wierch już nie sprawia żadnych trudności. Dochodzę do Przełęczy Liliowe, szerokiej, trawiastej przełęczy, która oddziela Beskid od skrajnej turni. Jest to także geologiczna i krajobrazowa granica między Tatrami Wysokimi a Zachodnimi. Po przejściu przełęczy, skąd odbija zielony szlak na halę gąsienicową, ukazuje się szczyt Beskidu. Jeśli wyjedziemy kolejką na Kasprowy Wierch, jest to najłatwiejszy do zdobycia w Tatrach dwutysięcznik. Znajduje się on około 15 minut drogi od górnej stacji kolejki. Dalej szlak wiedzie już niemal cały czas w dół, aż do Suchej Przełęczy, gdzie odchodzi żółty szlak do Doliny Gąsienicowej i czerwony szlak na Czerwone Wierchy. Idę dalej w stronę górnej stacji kolejki linowej. Na budynku obok napisu Kasprowy Wierch znajduje się ciekawa tablica, na którą mało kto zwraca uwagę i to nie tylko dzisiaj. W czasie II wojny światowej na szczycie Kasprowego Wierchu stacjonowały niemieckie wojska graniczne. Ani one, ani generalny gubernator Hans Frank nie zwrócili uwagi, że tutaj, na drugim najwyżej położonym budynku w Polsce, znajduje się godło narodowe – orzeł w koronie. Wykonane w stylu Art Deco, umieszczone na ścianach budynku w 1936 roku, można w niezmienionej formie podziwiać po dzień dzisiejszy. Zmierzam dalej na szczyt Kasprowego Wierchu, na którym znajduje się najwyżej położony w Polsce budynek – Obserwatorium Meteorologiczne.
Zaczynam zejście zielonym szlakiem prowadzącym do Kuźnic. Pierwsza część szlaku jest znacznie bardziej stroma. Z początku idziemy po otwartej przestrzeni z ładnym widokiem na Giewont. Na trasie nie znajdziemy żadnych trudności. Powoli pojawia się kosodrzewina, następnie wchodzimy do lasu i dochodzimy do stacji przesiadkowej w Myślenickich Turniach. Odtąd szlak zmierza już tylko szeroką leśną ścieżką, która wyprowadzi nas bezpośrednio do Kuźnic. Cała trasa mierzy około 18 km, suma przewyższeń to 1567 metrów. Przejście trasy zajmuje od 7 do 9 godzin.